Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Andrzej Szewczyk. W styczniu 2015 roku niespodziewanie zdiagnozowano u mnie nowotwór głowy, niestety glejak 4. stopnia. Chciałbym się z Wami podzielić jakby swoją historią tej choroby, bo wydaje mi się, że warta jest opowiedzenia i podzielenia się i myślę, że dania optymizmu innym. Bo ja pomimo jakby nieodwracalnej, ciężkiej choroby, jak go nazywam terminatorem, bo niestety walka z nim jest bardzo ciężka i utrudniona, od samego początku postanowiłem nie poddawać się i walczyć. Przez przypadek, bo w latach młodzieńczych byłem instruktorem harcerskim, prowadziłem drużynę harcerską, zuchową w moim ukochanym kręgu instruktorskim Amonit, gdzie do tej pory po 40 latach, jak się spotykamy, to na łzy lecą jak krokodylom. Spotkałem przez przypadek w hospicjum w Częstochowie moją zuchenkę, która też była i jest dotknięta chorobą nowotworową. I to właśnie ona mi zaproponowała udział w rejsie onkologicznym. Ja nigdy w życiu nie pływałem, ale to wyzwanie jakby dowiedziałem się, już zacząłem myśleć, marzyć o tym, że super fajnie, być może uda mi się popłynąć. Poznałem grupę Onkosailing, z którą razem uczestniczyłem w pierwszym rejsie w ubiegłym roku. Brałem udział w rejsie po Bałtyku 10-dniowym. Dla mnie była to niesamowita przygoda. Załapałem takiego bakcyla do żeglowania, że w tym samym roku pojechałem na obóz żeglarski dla osób niepełnosprawnych i tam zdobyłem patent żeglarza. Ten bakcyl, ta pasja żeglowania pozwoliła mi w każdym dniu zapominać o tej mojej chorobie. Ja zupełnie zapomniałem, że cokolwiek mnie się przytrafiło tego typu i kolejne marzenia, kolejne jakby wyzwania o następnych rejsach pozwoliły mi cieszyć się jakby dniem codziennym. Marzyłem, myślałem, kiedy to nastąpi, kiedy będzie następny rejs. I tak to u mnie wyglądało. Niestety był nawrót pierwszy w styczniu w tym roku, w kwietniu następny nawrót tej choroby i z kolei te marzenia, bo miałem obiecane następne rejsy, pozwoliły mi zapomnieć o tym terminatorze. I chcę się ze wszystkimi podzielić, że warto w życiu mieć pasję, niekoniecznie do żeglowania. To może być pasja do chodzenia po górach, pasja malowania, bo i takie też są pasje. Generalnie, jeżeli mamy przed sobą jakiś cel, jakieś marzenia, mamy dobrych ludzi wokół siebie, o tyle łatwiej jest nam pokonać niestety niejednokrotnie nieuleczalną chorobę. W związku z tym, z moim doświadczeniem, jakie przeżyłem przez te 29 miesięcy obcując z tym terminatorem, chciałem wszystkim powiedzieć, że warto mieć tą pasję. Wiem, bo sam to przeżywałem i przeżywam. I wierzę w to, że taka pasja pozwala zapomnieć o tej chorobie. W związku z tym postanowiłem prawdopodobnie już na ostatnim etapie założyć z moimi przyjaciółmi fundację, która się nazywa Onkopasja. Fundacja Onkopasja, rehabilitacja osób onkologicznych, która będzie dawała możliwości spełnienia swoich pasji wśród grupy osób, które się szanują, które stworzą, wierzę to w przyszłości, grupę przyjaciół, gdzie będą się nawzajem wspierać i szanować. Jestem świadomy, że mój dystans jakby do mety nieco się przybliżył, natomiast chciałbym, żeby fundacja, którą tworzę z moimi przyjaciółmi, ten dystans wszystkim innym mogła przedłużyć. Wiem, bo mam doświadczenie, że pasja ludziom chorym onkologicznie pozwoli tą ścieżkę, ten dystans do tej mety zdecydowanie przedłużyć. Także gorąco
proszę wszystkich o wsparcie dla Fundacji Onkopasja. Osoby zainteresowane, osoby chore, zapraszam. Zrobimy wszystko, żeby ten dystans do mety znacznie razem wspólnie przedłużyć. A wszystkim tym, którzy chcą nas wesprzeć, również będziemy bardzo wdzięczni. Dziękuję serdecznie.